Zwróćcie uwagę na detale. Czyż nie fantastyczne są Showroom! Cześć, witam Was bardzo serdecznie i bardzo się cieszę, że mogę się z Wami spotkać i pokazać Wam mieszkanie, które jest zdecydowanie wyjątkowe i zdecydowanie inne niż te, które pokazywałam do tej pory. To jest mieszkanie przeznaczone na wynajem krótkoterminowy i zwykle takie właśnie są dosyć nudne. Kolory mają dosyć zachowawcze, no bo tak naprawdę ludzie przyjeżdżają i wyjeżdżają i po co się wysilać. A to mieszkanie jest pełne kolorów pastelowych, zieleni, może troszeczkę również kojarzyć się z Art Deco. Zresztą zobaczycie sami, co ja tutaj tak dużo opowiadam. Powiem Wam tylko jeszcze przez moment, że wszystko tak naprawdę moim zdaniem zaczyna się od tego elementu, który widzicie za mną, że to był punkt wyjścia do tworzenia. Osoba, która zaprojektowała to mieszkanie, nie jest architektem wnętrz ani projektantem, ale ze sztuką ma dużo wspólnego, co zresztą widać. Zachęcam Was i zapraszam do obejrzenia tego programu i patrzcie również na to, że każdy element wywodzi się z tej nie tapety, to jest własnoręcznie namalowane, z tego malowidła, które jest za mną. Po przekroczeniu progu mieszkania goście przenoszą się w czasie. Meble i przedmioty jak z lat 70. nie pozostawiają wątpliwości, do jakiego świata zapraszają nas gospodarze tego miejsca. Ta ściana, którą tutaj widzicie, jest takim punktem przewodnim całego mieszkania, ale jest również taką paletą kolorystyczną. Gdybym wyobraziła sobie osobę, która projektuje to mieszkanie, no to wyobraziłabym sobie, że właśnie pracuje na takich wzornikach, że tworzy taki moodboard i ten moodboard zawiera wszystkie kolory, które są za mną. Zwróćcie uwagę również na to, że to nie jest tylko ściana, ona również pełni funkcję wieszaków. Te kolorowe punkty, które widzicie na górze, kuleczki takie, one nie są tylko dekoracyjne, to na nich właśnie można wieszać płaszcze. To wszystko wymyśliła osoba, która projektowała to wnętrze, więc pamiętajcie o tym, to nie jest tapeta, to jest pomalowane, więc sami możecie tworzyć u siebie w domu i ja zachęcam Was do tego bardzo serdecznie, bo wiecie co? Bądźcie kreatywni. Pyzy, tak nazywają się klosze lamp, które nawiązują kolorystyką do stylistyki mieszkania. Ściana w przedpokoju, która jest swoistego rodzaju paletą kolorystyczną, zawiera również tą piękną, głęboką, szmaragdową zieleń, która została użyta do pomalowania łazienki. Łazienka jest zdecydowanie wyjątkowa, mocna w swoim wyrazie, również zawiera dużo kolorów i pięknie z tą zielenią korespondują również złote dodatki, które przewijają się w całym tym mieszkaniu. Zarówno rama, lustra, które również jest półokrągłe i również jest stylizowane na Art Deco, jak i również ten grzejnik, który widzicie za mną, bo ta forma taka w kształcie litery S to jest właśnie grzejnik, również złoty. Bateria również jest koloru złotego, wygląda to po prostu fantastycznie. Mnie osobiście się bardzo podoba, mam nadzieję, że Wam również. Powiem Wam, że ja się bardzo dobrze czuję w tej sypialni. Bardzo dobre kolory. Na mnie wpływają bardzo pozytywnie. Ciekawa jestem Waszej opinii. Czy Wam też się podobają takie pastelowe kolory? Czy Wam też podobają się takie zestawienia? Czy również lubicie złote dodatki? Trzeba przyznać, że to mieszkanie jest zaprojektowane bardzo konsekwentnie. A wiecie, co podoba mi się najbardziej? Z tyłu rama łóżka. Ona również trochę jest taka w stylu Art Deco, a jednocześnie bardzo nowoczesna. Ona nawiązuje do tych właśnie ornamentów, do tych malowideł, które są w przedpokoju. Widzimy tutaj takie łuki półokrągłe, a poza tym sama ta tkanina jest bardzo przyjemna. Ten zagłówek łóżka jest takim punktem najważniejszym w tym całym pomieszczeniu i on podoba mi się najbardziej. Ale oprócz tego zwróćcie uwagę na detale.
Czyż nie fantastyczne są te włączniki? Zobaczcie, jakie mają kolory. Wszystko tutaj w tym wnętrzu jest przemyślane. Wszystko nawiązuje do kolorystyki ścian i wszystko jest ze sobą bardzo, bardzo spójne. Mamy tutaj również złoty włącznik, złote elementy. Mamy również złotego owada, który chodzi po ścianie. To są takie wesołe elementy, a oprócz tego jeszcze mój ulubiony piesek, czyli buldożek. Jego rzeźba tutaj jest takim duchem opiekuńczym całej tej sypialni. I na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Zobaczcie, jak tutaj zostały zastosowane kolory na ścianach. Nietypowe jest to, że kolory przechodzą, te geometryczne pasy przechodzą i również pojawiają się na suficie, co wygląda po prostu rewelacyjnie. Więc jeżeli macie jakieś pomysły, no to nie należy się bać. To królestwo stylu retro znajduje się 3 minuty od dworca głównego w Krakowie. Na 30 metrach kwadratowych mieści się kuchnia, sypialnia i łazienka. Mimo skromnej powierzchni w mieszkaniu nie ma miejsca na nudę. Tu nawet fronty szaf mają różne odcienie i oryginalnie dobrane uchwyty. Różowa kuchnia, jak Wam się podoba? Bo mnie podoba się lodówka, zresztą uwielbiam tą firmę. Uwielbiam stylistykę lat 50., która tutaj przewija się w tej kuchni, między innymi w obłych kształtach. Zwróćcie uwagę na przykład na ten zaparzacz do kawy, który również posiada takie półkoliste, okrągłe kształty, a jednocześnie fantastyczny miętowy kolor, który widzicie również w innych elementach tej kuchni. Lodówka firmy Smeg, fantastyczne obłe kształty zaparzacza do kawy, no i radio. Radio, które też ma taki błękitny kolor, no i wygląda rewelacyjnie. Te wszystkie detale, te wszystkie elementy sprawiają, że ta kuchnia ma wyjątkowy charakter. Zwróćcie uwagę, małe elementy dodają bardzo dużo. Te detale tak naprawdę wykańczają całe wnętrze. Wszystko jest tutaj cały czas przemyślane, wszystko jest konsekwentne we wszystkich pomieszczeniach, które widzieliście. Nawet kubeczki mają kolory, które nawiązują do malowidła ściennego w przedpokoju. Co jeszcze mogę powiedzieć na ten temat? Zwróćcie uwagę również na zasłony, na krzesła, które każde jest w innym kolorze, ale każdy z tych kolorów ma tutaj swoją kontynuację. Bardzo podoba mi się również podłoga, która jak widzicie łączy dwa materiały, drewno i taka stylizowana jest trochę również na kamień, co ożywia i dodaje temu wnętrzu takiej dynamiki. Złote elementy nadal tutaj królują. Piękne lampy, które zresztą uwielbiam. Złote elementy na ścianach, liście oraz takie elementy zwierzęce, owady. Złote są również wywietrzniki. Nawet ten element został wybrany w ten sposób, żeby nawiązywał do reszty mieszkania. Wszystko ma tutaj znaczenie. Wszystko jest przemyślane. I tak powinno być. Projektując wnętrza, wcześniej zawsze należy się bardzo precyzyjnie zastanowić, jakie chcemy, żeby to wnętrze było i jak chcemy je wykończyć. Gdybym zastanowiła się nad tym, w jakiej stylistyce jest to mieszkanie, to jest to bardzo trudne do określenia, dlatego że widzę tutaj stylistykę lat 50., jak i również trochę art deco, a tak naprawdę to, co łączy wszystkie elementy, to są zestawienia kolorystyczne. Czasami jest tak, że nie ma określonego stylu. Ważne jest to, żeby mieć swój własny pomysł, żeby nie trzymać się pewnego schematu, nie trzymać się sztampy. Oczywiście można się inspirować. Polecam, żebyście oglądali dużo czasopism, żebyście patrzyli również w internecie, co się teraz dzieje w świecie wnętrzarskim. Ale najważniejsze jest to, żeby, no wiadomo, otaczać się przedmiotami, które kochacie najbardziej. A ja tutaj znalazłam kilka przedmiotów, które mnie interesują. Zobaczcie, przepiękne sztućce. One się cudownie mienią. Można powiedzieć, że są opalizujące. Piękne przedmioty. I co? Podobał Wam się program? Czy podoba Wam się kolorystyka tego mieszkania? Czy raczej nie?
Nie przejmujcie się, jeżeli nie, to możecie pisać. Jeżeli tak, no to będzie mi bardzo miło. Piszcie, co Wam się podoba, co też nie, czy inspiruje Was to mieszkanie i również subskrybujcie nasz kanał, a także klikajcie łapki w górę. I pamiętajcie, bądźcie kreatywni.